Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Patrycja Załuk. Trenerka kobiecej pewności siebie. Ogromnie się cieszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pewna siebie, widać. Dobrze, porozmawiamy dzisiaj o tej pewności siebie, dlatego że zauważyłam i pewnie jak Patrycja zauważyła, dlatego o tym napisała książkę, brak nam, dziewczyny, pewności siebie, a to jest kluczem do tego, żeby działać. Zgadzasz się ze mną? Tak, oczywiście, że tak. I to jest w ogóle kluczem, myślę, do sukcesu, zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie. I ja obserwuję i na pewno Ty też widziałaś wiele takich kobiet, które przychodzą i mówią: ja wiem, czego ja bym chciała, ale się boję. No i tego nie robię. A jak się boi, to co można zrobić, żeby przestała się bać? Bo pewnie to jest proces. Tak, to jest właśnie to, że czasami przychodzą do mnie dziewczyny na przykład właśnie na takie sesje coachingowe i mówią: brakuje mi wiary we własne możliwości. No i jak tak zaglądamy głębiej, to są 4 rzeczy, które tak naprawdę sprawiają, że właśnie tej wiary we własne możliwości nam brakuje. Pierwsza rzecz to jest taka, że czasami po prostu kobiety nie wiedzą, czego chcą. Okay. Że to wcale nie jest takie oczywiste, że my tak wiemy. Że na przykład często jest tak, że chodzimy do pracy, w której po prostu kiedyś trafiłyśmy na jakieś stanowisko, potem zaczęłyśmy się na tym stanowisku rozwijać, ale tak naprawdę nie mamy takiej całkowitej jasności, że to jest dobre dla nas, że to jest praca, w której się spełniamy. Po prostu idziemy. I to teraz, no dobrze, ale jeżeli tak jest, jak mówisz, że mam pracę, która nie jest moim, wiesz, marzeniem życia, to co zrobić? No właśnie, to zadać sobie pytanie, czego ja tak naprawdę chcę. To jest właśnie ten pierwszy krok do budowania wiary, takiej naprawdę stabilnej wiary we własne możliwości, czyli odkrycie, czego tak naprawdę my chcemy. I ja wierzę, że każdy człowiek może znaleźć taką pracę, która będzie jego pracą życia. Czyli taką pracą, w której będziemy mieć radość, która będzie dla nas ciekawa, w której będziemy czuć, że wykorzystujemy optymalnie swoje talenty, w której zarazem będziemy czuli, że to, co robimy, to ma dla nas sens. Dokładnie. I wierzę, że każdy człowiek może odkryć coś takiego i to jest tylko kwestia tego, że często po prostu, dlaczego tego kobiety nie wiedzą? Dlatego, że nie zatrzymują się, żeby zadać sobie to pytanie. A co robią w tym czasie? No co robią? Zajmują się dziećmi, domem. Zresztą będziemy miały też pewnie o tym odcinek, jak być dla siebie dobrą. I ważną. Tak, dokładnie. Więc chodzi o to, żeby zatrzymać się i teraz spotykamy się, jest już piękne lato, więc to jest właśnie idealny moment do tego, żeby zatrzymać się i naprawdę spojrzeć na swoje życie z dystansu i zobaczyć, czy to miejsce, w którym ja jestem zawodowo, czy to jest miejsce, w którym ja chcę być, czy też to jest takie miejsce, w którym jednak czuję, że jest mi trochę niewygodnie, bo na przykład w ogóle nie wykorzystuję swoich talentów, albo męczę się w pracy, której nie lubię, albo marzę o własnym biznesie, tak jak to było w moim przypadku, ale po prostu siedzę i w ogóle niczego z tym nie robię. No tak, ale jeszcze zrobić, zaplanować, no, znaczy odkryć to jest pierwszy krok, ale zrobić to już jest trudny krok. Tak. Rozumiesz? I teraz, żeby to zrobić, potrzebna jest druga rzecz, czyli potrzebujemy naprawdę wiedzieć po co. I wiem, że tak było w Twoim przypadku, że Ty jak tworzyłaś Time for Wax, bo sobie trochę porozmawiałyśmy wcześniej i taka krótka historia, rzeczywiście ze mną było tak, uzmysłowiłam sobie dzisiaj, jak rozmawiałam z Patrycją, że ja nie tworzyłam Time for Wax dla pieniędzy. Ja miałam wizję stworzenia czegoś niezwykłego. Miejsca, gdzie kobiety się szybko wydepilują, będą miały niezwykłą obsługę klienta, gdzie będą standardy i tak naprawdę na koniec dnia, jak robisz to, co jest Twoją pasją, bo to była moja pasja, tworzyć, nie zarabiać, oczywiście zarobek przyszedł, to się udaje, to po prostu się robi, to się tworzy, to jest. I tak sobie też uzmysłowiłam, jak to żeśmy się przygotowywały, że to jest chyba klucz do sukcesu, tak? Żeby wiedzieć, czego się chce, mieć wizję, tylko wiesz, ja nie miałam problemu nigdy z działaniem, nie? A ja myślę, że w większości kobiety mają problem z działaniem. Dlaczego? Dlatego, że się boją i czekają, żeby przestać się bać. A przestaną się bać? Nie. Czyli co? Co trzeba zrobić, żeby przestać się bać? Bać się i robić. Ale to jest kluczowe, dziewczyny. Bać się i robić. Bać się i robić, sobie to wężykiem podkreślić. To jest super rzecz, którą Patrycja powiedziała, bo z mojej perspektywy tego 10-letniego doświadczenia odwaga tak naprawdę jest najważniejsza. Bo jak będziesz miała odwagę, to będziesz miała determinację. Jak będziesz miała determinację, to będziesz robić, tak? Dokładnie. I to jest, na przykład moja historia to pokazuje też, że ja miałam tak, że na początku jak występowałam, to ja się strasznie bałam. Po prostu pamiętam jedno takie swoje wystąpienie, kiedy stałam na scenie, na szpileczkach, takie nóżki. Elegancko zawsze. Elegancko, oczywiście, ale tutaj nóżki tak. I ja wiedziałam po prostu, że ci ludzie, którzy tam siedzą w tym pierwszym rzędzie, że oni to widzą. I ja się stresowałam oczywiście jeszcze bardziej, więc pomimo, że byłam dobrze przygotowana, to kompletnie położyłam to wystąpienie. No i potem miałam takie poczucie, ojej, i jeszcze... To było po coś. Tak, i to było właśnie po to, żeby sobie
uzmysłowić, że to występowanie jest dla mnie strasznie ważne, że to jest po prostu, że ja jestem w tym podłączona gdzieś do swojej misji, że ja kocham rozmawiać z kobietami, kocham im pomagać poczuć się pewnie i zarówno właśnie w życiu osobistym, jak i w biznesie. Dlaczego? Dlatego, że sama byłam kiedyś bardzo taką niepewną siebie kobietą. I ja wiedziałam, że jak ja nie będę występować na tej scenie, to po prostu ja nigdy nie dotrę do tylu kobiet, do ilu mogłabym, kiedy po prostu przełamię gdzieś ten lęk. I wiem, że też masz takie doświadczenia z jednej z konferencji. Tak, właśnie, to też jest historia właśnie taka, którą sobie dzisiaj przypomniałam, że moja historia w ogóle z Time for Business TV w życiu by się nie wydarzyła. Gdyby nie to, że kiedyś wystąpiłam na pierwszej swojej biznesowej w życiu konferencji, około 400 osób, byłam przygotowana, tak jak koleżanka mówi, i jak już usiadłam tam i był przede mną prelegent, speaker, to mówię do mojej przyjaciółki, uciekam. Uciekam, bo nie przeżyję. Byłam tak przerażona. Ale słuchajcie, wystąpiłam, zrobiłam to dobrze i od tego czasu wierzyłam w to, bo wyszło za mną kilkanaście osób, które mi gratulowały, powiedziały, że mam super energię, że powinnam to spożytkować inaczej i zaczęłam występować. Zaczęłam tworzyć Time for Business TV, ale ogromnie się bałam. Byłam naprawdę zielona ze strachu i jakbym mogła, to bym uciekła stamtąd. Więc strach jest i strach będzie. Dokładnie. I to jest tak, że jak chcemy zrobić coś nowego, a jeszcze dodatkowo jak chcemy zrobić coś znaczącego, to ten strach na pewno się pojawi. Bo tego nie umiemy i to jest oczywiste, nie? To jest naturalne i teraz oczekiwanie i czekanie na to, żeby ten strach minął, to może być po prostu czekaniem, wiecie, do końca. Więc ten trzeci krok, ważna rzecz, żeby budować taką stabilną wiarę we własne możliwości, to po prostu chodzi o to, dziewczyny, żeby codziennie działać, żeby naprawdę codziennie robić jakiś mały krok, tak, w kierunku tego, na czym nam zależy. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, to jest tak jak Ty powiedziałaś o tym wystąpieniu, czy tak samo było w moim przypadku. Wyszłaś na tą scenę, bałaś się strasznie, Tak. dostałaś informację zwrotną, wow, super Masz to sobie robisz, moc. masz sobie moc. Tak. I potem następne rzeczy. Jak patrzę na siebie też, to jestem teraz pewna siebie. Tak, ale ja nigdy nie byłam aż taka pewna siebie. Ale biznes mnie zbudował. Zbudowały mnie drobne sukcesiki, rzeczy, które robiłam, ale to by się nigdy nie wydarzyło, gdybym tego nie robiła. A robiłam wiele rzeczy, których nie potrafiłam robić, bo w biznesie tak jest, że bierzesz się za coś, odkrywasz, uczysz się i znowu się uczysz i znowu odkrywasz, bo wszystko się zmienia, tak? Ja właśnie teraz przypomniała mi się taka historia ze Szkoły Liderek. To jest takie studium przedsiębiorczości dla kobiet, które stworzyłyśmy wspólnie z Gosią Smoczyńską po to, żeby właśnie uczyć kobiety, jak w ogóle od pomysłu przejść do biznesu, żeby zacząć rzeczywiście tworzyć taką firmę z marzeń. I też się strasznie cieszę, że będziesz mentorką w tej edycji, Będę. która zaczyna się w październiku. I tam właśnie w Szkole Liderek taką kluczową rzeczą jest to, że my stawiamy właśnie na sprawdzenie się w działaniu. Dlatego, że zobaczcie, my mamy mnóstwo takich wyobrażeń, lęków na temat tego, jak to będzie, jak ja założę własny biznes. A potem okazuje się, że jak trafiasz do grupy, która jest wspierająca, która wierzy w Ciebie, która właśnie daje Ci feedback, hej, masz w sobie moc, po prostu idzie Ci świetnie, to nagle dostajesz skrzydeł i okazuje się, że wszystkie te lęki tak naprawdę nie muszą Cię wcale ograniczać i to nie jest coś takiego istotnego. I tak było na przykład z jedną z osób, z Agnieszką, która była u mnie na sesji mentoringowej, bo też w ramach tej Szkoły Liderek właśnie są takie sesje. I ona zamarzyła sobie, że chciałaby zostać stylistką. Wcześniej robiła w ogóle zupełnie co innego, wiem, że też znasz historię. No i przyszła do mnie i mówi, ojej Patrycja, ja bym chciała zacząć, ale ja się boję, nie wiem, czy dam radę. No i jej mówię, słuchaj, a co by było, jakbyś zaproponowała tym wszystkim dziewczynom ze Szkoły Liderek, że zrobisz im przegląd szafy, zrobisz im stylizację. Ona mówi, ojej, Nie wpadłam no na to. tak, no nie wpadłam na to w ogóle. No i zrobiła to. I jeszcze był drugi taki kluczowy moment tego naszego spotkania, bo ja mówię, no dobrze, to ile chcesz za to brać? Ona, ale jak to w ogóle, że ja mogę za to już brać pieniądze teraz w ogóle? Więc dla niej to było jakieś w ogóle no mega odkrycie. I ja widzę, że to jest właśnie bardzo często, że my mamy takie wyobrażenie, że my musimy nie wiadomo jak się wyszkolić. Po prostu musimy... Jesteśmy jeszcze wystarczająco dobre, żeby wyjść, pokazać. Tak, i żeby zarabiać, i żeby, wiecie, brać za to pieniądze, a nie doceniamy tak naprawdę tego, że my często mamy do czegoś po prostu naturalny talent. Tak jak, tak jak Agnieszka ma właśnie talent do mody, co odkryła w Szkole Liderek, tak jak ja na przykład mam talent taki naturalny po prostu do tego, żeby słuchać innych ludzi. I teraz ja mogłabym pójść na miliony kursów i nigdy tego nie mieć, gdyby nie to, że naprawdę mam to tak bardzo w sobie. Więc to jest właśnie ta trzecia rzecz, którą warto jest dziewczyny robić. Otoczenie? I otoczenie to jest czwarta rzecz, bo to jest właśnie to, że jeżeli jesteśmy otoczone ludźmi, którzy nam podcinają skrzydła, to jest strasznie trudno. To jest po prostu trudniej. Myślę, że chyba nie ruszysz nawet, wiesz? Bo skąd brać tą energię, nie? Ja zawsze też mówię o tym otoczeniu, że ono jest bardzo ważne, ale teraz tak, no mąż cię nie wspiera, koleżanka cię hejtuje, taka trochę słaba koleżanka, no nie masz mentora w okolicy, wiesz, w zasięgu swoich, wiesz, działań,
to co wtedy? No i teraz ja myślę sobie tak, że można powiedzieć, ok, mam takie kiepskie otoczenie, to Nic niczego nie z tym zrobię, zrobię. dokładnie, można, to jest najprościej, nic nie trzeba robić, proste. Tak. Albo można się rozejrzeć i zapytać siebie, no dobrze, to kto zrobił już to, co ja bym chciała zrobić? No Iza Makosz zrobiła. Robi Time for Business TV, no to wejdę na ten jej kanał, pooglądam sobie te filmy, nauczę się tego, a może do niej napiszę, może się odważę zaproponować jej, czy chciałaby mi zaoferować mentoring na przykład za to, że jej zaoferuję swoją pracę, nie? Że można, słuchajcie, tak naprawdę zrobić mnóstwo rzeczy. To jest tylko kwestia przełamania właśnie tego myślenia, że jeżeli ja nie mam wsparcia w mężu, to po prostu nikt mnie nie wspiera i ja w ogóle Tak, nie i mogę ja nie tego zrobić. odpiszę, bo przecież dlaczego miałabym odpisać? I tak nie da się, boję się, nie wspiera mnie nikt. I taki kubełek tych wszystkich naszych ograniczeń rośnie, tak dorzucamy. Jesteśmy przekonane, że do niczego się nie nadajemy, nic nie zrobimy i musimy tkwić w tym, w czym jesteśmy. No właśnie. Cudnie. I można zupełnie odwrotnie i właśnie strasznie się cieszę, że o tym dzisiaj rozmawiamy, bo chciałam Wam zaproponować takie bardzo fajne zadanie. O właśnie, bo ja lubię zadania na koniec jeszcze. Tak. Zadanie, słuchajcie, jest piękne, bo tak naprawdę dzięki temu zadaniu będziesz mogła naprawdę ruszyć z miejsca. I tutaj chodzi o taką pierwszą rzecz, żebyś po pierwsze odpowiedziała sobie szczerze na pytanie, czego najbardziej w życiu chcesz. Może to już wiesz. Może wiesz, że Twoim marzeniem jest to, żeby stworzyć taką naprawdę piękną firmę, tak jak Ty miałaś wizję. Może wiesz, że Twoim marzeniem jest to, żeby totalnie się przekwalifikować i zacząć robić to coś, co naprawdę kochasz i przestać się męczyć w tej pracy, która po prostu wysysa z Ciebie energię. Więc pierwszy krok, odpowiedz sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcesz. Ale to jest ważne, żeby to było, czego Ty chcesz, a nie Twoi znajomi, czego Ty chcesz, a nie Twój mąż albo Twoi rodzice. To jest Dokładnie ważne. tak. Mega ważne. I właśnie tutaj warto jest sobie odpowiedzieć na to drugie pytanie. Po co tego chcesz? Co jest w tym dla Ciebie? Może Tobie chodzi o to, że chcesz stworzyć coś, co jest piękne, wyjątkowe. Może chodzi Tobie o to, że chcesz zostawić po sobie coś pięknego, nie wiem, swoim dzieciom, swojej rodzinie. Może to jest to, że po prostu czujesz w sobie jakąś misję, pasję do czegoś i po prostu chciałabyś ją realizować. Albo chcesz zarobić mnóstwo pieniędzy, co jest też cudowne. Czyli drugi krok, odpowiedz sobie na pytanie, po co tego chcesz. I teraz trzecia rzecz, bardzo ważna rzecz, dziewczyny. Tak naprawdę to, co Ty jej zamówiłaś, to jest właśnie ta odwaga i działanie. Czyli chodzi o to, żebyś zapisała sobie przynajmniej 10 takich rzeczy, które zrobisz, realnie zrobisz i będziesz je robić codziennie. Bo słuchajcie, ja widzę ze swojego doświadczenia i z doświadczenia pracy naprawdę z tysiącami kobiet, że to, co robi różnicę, to jest to, czy Ty działasz i czy robisz to codziennie. Dlaczego to tak działa? Konsekwencja. Tak, bo zobaczcie, bo to jest coś takiego, że jeżeli robisz coś codziennie, to po prostu o tym pamiętasz. Wchodzi to też w nawyk potem. Tak, dokładnie, bo to jest czasami tak, jak ja mam taką przyjaciółkę właśnie, która od już kilku lat myśli o założeniu swojego biznesu i ma zawsze taką niesamowitą fazę, że ona założy własny biznes w wakacje, no bo jest urlop, jest może ten. Ale potem właśnie przychodzi gdzieś ta codzienność i jeżeli nie mamy tego jakby w nawyku, że codziennie robimy coś w kierunku tego swojego marzenia, to po prostu Nie robimy. Tak, No to nie nam gdzieś robimy, nie umyka. robimy. Ja się cieszę, że Patrycja wspomniała o tym, że o wakacjach, bo teraz najprawdopodobniej będziemy emitować ten odcinek właśnie w czasie wakacji. I dziewczyny, wykorzystajcie ten czas dla siebie i zróbcie to ćwiczenie. Może Wam coś pokaże, może Wam coś powie o sobie, może coś odkryjecie. Ja wierzę głęboko, że to, co jest napisane, trochę inaczej działa, tak? Chciałabym też tu zwrócić uwagę na pewną fantastyczną rzecz, czyli Patrycja do nas przyniosła swoją książkę i w tej książce znajdziecie wszystko to, o czym mówiłyśmy i wszystko to, o czym nie zdążyłyśmy powiedzieć, tak? Tak, ponad 40 bardzo praktycznych ćwiczeń, wskazówek, prawdziwych historii kobiet, dzięki którym myślę, że naprawdę nabierzesz wiatru w skrzydła i zaczniesz robić to, na czym Ci zależy. Polecam serdecznie i codziennie pewna siebie, Patrycja Załuk, trening 8-tygodniowy. Jest w Empikach i jest też na mojej stronie codzienniepewnasiebie.pl. Dziękuję Ci, kochana, bardzo. Dziękuję Był bardzo. bardzo miły wywiad. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Piszcie do nas, Patrycja też będzie odpowiadała na Wasze pytania. No i szukajcie siebie, szukajcie własnej drogi i przede wszystkim nie bójcie się. Pa!